To jest Sonic i dzisiaj zbuduję wszystkie główne części Sonika w LEGO od 1991 do 2006, przy okazji śledząc jego historię. Zaczynajmy! W pierwszej części poznajemy naszego jeża. Umie skakać, chodzić i szybko biegać. Sonic rozpoczyna swoją przygodę w Green Hill Zone, jednak jest to już na tyle kultowy poziom, że LEGO już zrobiło z tego zestaw. Dlatego zbuduje następny level, czyli Marble Zone. Dół levela to takie cegły, dlatego po zbudowaniu podstawy wyłożyłem ją tymi lawendowymi cegłami. Tutaj zostawiłem miejsce na tą wkurzającą lawę, która jest w całym poziomie. Położyłem tu zwykłe plejty, a na nich przeźroczyste, co jest proste, ale daje fajny efekt. Ale dobra, po co Sonic w ogóle tutaj jest? To wszystko przez Eggmana. Ale nie tego Eggmana. Używajmy tej nowszej i lepszej wersji. Jest to zły naukowiec, który porywa zwierzęta i zaśraża ich pomocą roboty. No i Sonic musi go pokonać, więc się pośpieszmy. Odzorowałem ukształtowanie terenu i dwukolorową trawę, a na krawędzi dałem takie klocki, na których umieściłem małe trójkątne tile, które oddają niestandardowe kształty trawy w grze. LEGO samo użyło tej techniki w Green Hill Zone, więc tym bardziej to pasuje. Na samym początku Marble Zone znajduje się mała świątynia, więc przy użyciu takich cegieł, okrągłych klocków i kilku slopów w kolorze sand green udało mi się ją odzorować. I wydaje mi się, że jest całkiem spoko. A jeśli już chodzi o te ruiny, to w tle mamy też kilka takich powywracanych kolumn i przy użyciu tego elementu zbudowałem jedną z nich. Teraz Sonic może iść dalej. Ratowanie świata w pojedynkę bywa męczące, dlatego w drugiej części do Sonika dołącza Tails. I dzięki swoim dwóm ogonom może unosić się w powietrzu. Mimo że Sonic 2 ma naprawdę wiele nowych rzeczy, to pierwszy level to podróbka Green Hill Zone, dlatego zbudujemy drugi level, czyli Chemical Plant. Znowu zrobiłem podstawę, ale trochę ją wydłużyłem, bo będziemy potrzebować więcej miejsca. Szybko zbudowałem pierwszą platformę z takim ustrojstwem, co wyrzuca w powietrze. Jak widzicie, Chemical Plant jest bardzo szare, dlatego żeby to przełamać, dałem tutaj tą toksyczną wodę i miałem użyć jeszcze tili, jednak zapomniałem je zamówić. No ale już dłużej z tym filmem nie mogę czekać, więc niech będzie tak jak jest. W ogóle Tails w tej grze jest strasznie torturowany. Jakby serio, umiera co chwilę i się odradza. Tails! Byłeś taki młody! O, już jesteś! Nie! Dobra, odsuńmy go na bok i wróćmy do budowy. Użyłem ścianki i po drugiej stronie wymieniłem rogi na takie zaokrąglone elementy i to samo z przodu. Tutaj zamontowałem kratki, no i resztę ściany postanowiłem wypełnić detalami. Jakaś rura, takie dwa tile, kolejna rura i jeszcze taka. Te elementy kranu są do tego wręcz idealne. No i Sonic ma przynajmniej teraz po czym biegać. W dużej części Chemical Plant składa się z takich niebiesko-żółtych platform, dlatego też jedną zbudowałem i połączyłem z resztą. Po drugiej stronie kładki też znajduje się platforma. Ma mniej detali, ale wygląda zacnie. A żeby nie było aż tak pusto, dałem tutaj 3 ringi. Ale mimo wszystko dalej czegoś tutaj brakowało. Więc zrobiłem jeszcze jedną platformę, ale tym razem będzie wisieć w powietrzu. I oprę ją o te słupki. Na górze dałem jeszcze jeden komputerek, który zawinąłem z Green Hill Zone. Postanowiłem zrobić jeszcze jeden lewitujący element, który widzimy na samym początku Chemical Plant. Podoba mi się, tylko szkoda, że tak łatwo odpada. W ogóle jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zróbcie, bo zostało naprawdę mało do naszego celu. W Chemical Plant mamy też trochę unikatowych przeciwników, dlatego zrobiłem tego ziutka. I naprawdę nieźle pasuje do reszty przeciwników. Po Sonicu 2 nie idziemy do Sonika 3, bo jest jeszcze Sonic CD. Ciężko powiedzieć, czym jest ta gra i czy dzieje się przed czy po Sonicu 2, ale tą debatę zostawiam wam. W grze poznajmy Amy, która ewidentnie jest zainteresowana Soniciem. Oj. I po Amy. Została porwana przez najnowszą kreację doktora Eggmana, czyli Metal Sonika. Jest to próba sklonowania jeża oraz pierwszy antagonista, który może dorównać prędkości Sonika, nie licząc Eggmana, którego Sonic był w stanie kilka razy dogonić. Jako level, który zbuduję, wybrałem Stardust Speedway. Mam całkiem sporo takiej złotej drobnicy, którą można tutaj dobrze wykorzystać. Zacząłem układać jakoś te wszystkie elementy, które miałem i naprawdę coś z tego wyszło. Tutaj na przykład użyłem talerza, który wygląda mniej więcej jak ta trąba. No i tą platformą umieściłem jeszcze w powietrzu. Druga platforma to mniej więcej to samo, brakowało mi już złotych elementów, ale jakoś się udało. Wykorzystałem tutaj na przykład złoty kran albo shurikena. Wygląda to całkiem estetycznie. No i w końcu ta dwójka może zmierzyć się w wyścigu. Miejmy nadzieję, że już nie będzie sprawiał problemów. Pora na zakończenie trylogii, jakim jest Sonic 3 and Knuckles. Tak, ja to ze sobą łączę, możecie się ze mną kłócić, ale to jest jedna gra. Jak sama nazwa mówi, w grze poznajemy Knucklesa, który jest na nas wrogo nastawiony. Broni on Master Emeralda i jakbym przekonał go, że Sonic i Tails chcą go ukraść. Postanowiłem wybrać Mushroom Hill, bo pierwszy zone, jakim jest Angel Island, to kolejna podróba Green Hilla, a Mushroom Hill to przynajmniej coś ciekawszego. Przygotowałem więc podstawę i zacząłem robić ścianę. Ciężko było to wymyślić, ale zaraz pokażę wam, po co to jest. Na górze dałem trawę i wypełniłem cały tył oraz dobudowałem resztę podstawy. Postarałem się, aby trawa wyglądała dość chaotycznie, bo tak jest w oryginale. Okej, wróćmy do tej ściany. Przyczepiłem na nie study, a takie podłużne tile mają emitować tą teksturę z gry.
Jak to się ładnie ustawi, to serio dobrze to wygląda. W międzyczasie zjawili się nasi bohaterowie. I jest także Knuckles, którego Sonic próbował przekonać, że tak naprawdę to Eggman jest zły, ale Knuckles nie chciał tego słuchać. Dobra panowie, wierzę, że kiedyś się dogadacie. Czas trochę uzupełnić krajobraz poprzez grzyby. Zrobiłem ich kilka rodzajów, to jest największy grzyb. Jest on zbudowany tak, że w sumie to się nie trzyma, ale niech będzie. Drugi trochę krótszy położyłem po drugiej stronie. Oraz gdzie postawiłem mniejsze grzybki. Dobra, ale co z tymi grzybami? Ukradłem temu ziutkowi z Dreamsów kapelusz i pasuje idealnie, a ta figurka ze 25 serii posłuży nam do takiego trochę innego grzyba, bo jest wygięty. Całość prezentuje się bardzo ładnie i ten grzybowy klimat wyszedł świetnie. Ale chwila, czy Eggman kradnie Master Emeralda? Kto by pomyślał? Knuckles w końcu ogarnął, że Eggman go oszukał i dołącza do Sonika i Tailsa, aby razem uratować świat. Znowu. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram. Czas w końcu przejść z 2D do 3D, gdzie Sonic stał się gościem, który po prostu kocha przygodę i zmienił kolor oczu na zielony. Sonic Adventure 1 to gra, którą pewnie większość z was obecnie kojarzy z tymi brainrotowymi memami. Jak ja mam to niby zbudować? Jakby... Więc nie, wybrałem Ice Cup. Jest tam fajny moment ze snowboardem, który będę starał się odzorować. I co najważniejsze, w tle leci totalny banger. Użyłem jakąś podstawę, ale brakło mi białych klocków, żeby zrobić to lepiej. Jednak udało mi się zrobić małą górkę i jedną z tych ramp. Całość nie byłaby kompletna bez żadnego drzewa, ale do tego potrzebowałem specjalnego zamówienia, w którym było ponad 300 elementów trawy. Układając je w takie segmenty i łącząc na Travis Brickach, można uzyskać naprawdę ciekawie wyglądające drzewo iglaste. Szkoda, że nie miałem Travis Bricków w jednolitym kolorze, ale nadal wygląda to ok. Żeby wszystko dopełnić, umieściłem na makiecie Sonika na snowboardzie. I wyszło nawet nieźle. Następnie dostaliśmy sequel. Sonic Adventure 2 rozpoczyna się kultowym poziomem, jakim jest City Escape, więc nie mogłem wybrać nic innego. Zacząłem konać ulicę bokiem, dzięki czemu można zrobić więcej detali. Przygotowałem taką podstawę, był to horror, sami widzicie jak to wygląda, więc zakryjmy to wszystko ulicą. Od boku dałem jeszcze chodnik z małym pasem zieleni. Warto dodać, że Sonika ściga Gun, bo pomylili go ze Shadowem, czyli totalnym goatem. W międzyczasie Róż, czyli profesjonalna złodziejka, pokłóciła się z Knucklesem o Master Emeralda. Dobra, wróćmy do budowania. Umieściłem tutaj jedno drzewo, które zamontowałem tak, że rośnie prosto. Skoro to ulica w mieście, wzdłuż niej muszą znajdować się budynki i postanowiłem zbudować taką beżową kamienicę z zielonymi oknami i lekkimi szczegółami. Druga jest taka niebieska. W ogóle na zwieńczeniu użyłem nóżek minifigurek, bardzo pasują jako jakieś ornamenty. Całość wygląda naprawdę spoko, tylko lepiej nie patrzeć na tył. Więc może przejdźmy do końca fabuły. Eggman naszczał na księżyc, a teraz wielka stacja kosmiczna spada na ziemię. I Shadow przypomina sobie, że tak naprawdę nie powinien być zły, bo jego przyjaciółka Maria tego nie chciała. Razem ze Soniciem pokonują Biolizarda, a Shadow umiera. Tak mniej więcej. Przejdźmy do następnej gry. Sonic Heroes to gra, która otrzymała rekord Guinnessa za największą liczbę grywalnych postaci. Bo mamy tutaj aż 4 drużyny, której możemy grać. Team Sonic, Team Dark, tak, Shadow przeżył. Długa historia. Team Rose oraz Team Chaotix. Szkoda, że jedyna kompletna drużyna w LEGO to Team Sonic, ale może LEGO kiedyś zrobi resztę postaci. Jak zwykle walczymy z Eggmanem, jednak na końcu okazuje się, że to wszystko było kłamstwo i Eggman przez cały ten czas był zamknięty, a prawdziwym antagonistą jest Metal Sonic, który przemienia się w to, Metal Overlorda. I tak, postanowiłem, że to właśnie jego zbuduję. Zbudowałem jego tors, do którego będziemy przyczepiać pojedyncze elementy. Wziąłem garstkę takich żółtych klocków, które wyglądają wręcz identycznie jak te koła na Overlordzie. Po obu stronach przyczepiłem pierwszą część skrzydeł, a potem mamy takie okrągłe elementy, które były lekkim wyzwaniem. To już ostatni segment skrzydeł i niestety okazało się, że to wszystko jest dość niestabilne i dość łatwo się rozwala. Zrobiłem też same skrzydła, które musiałem modyfikować, bo też się rozwalały. I gdy przyczepiłem je do reszty, zgadnijcie co? Też się rozwaliły. Miałem naprawdę dość tej budowli, ale nie mogłem się już poddać. Na razie odkładam te skrzydła i zajmę się resztą ciała. Z tyłu szybko zamontowałem kolce, których Overlord ma całkiem sporo. I nie zgadnijcie co? Znowu się rozwaliło, ale dobra, już koniec. Zacząłem budować jego, no właśnie co? Powiedzmy, że to jest faktyczny tors. Przyczepiłem mu ramiona i zacząłem robić ręce. Jedna jest zakończona dłonią z takimi pazurami, a druga na końcu ma szczypce. Dodałem jeszcze 2 bicze, które wyglądają jak kable. Teraz została tylko głowa, tak to zrobiłem. Overlord ma też ogon, który szybko złożyłem. Nasz Jutek ma jeszcze takie macki, więc zrobiłem 2 i dałem je na przodzie. Wygląda to naprawdę zadowalająco, ale na jego głowie brakuje trochę detali. Więc wziąłem 2 takie elementy z Ninjago i odkleiłem z nich naklejki, aby je wyciąć i przykleić na głowie. Finalnie wyszło coś naprawdę ładnego i niestabilnego. Kurde, nie!
Niestety nie mógłby być to zestaw Lego, bo nawet brakuje mi jakichkolwiek funkcji bawialnych, chociaż mam pewien pomysł. Ale nie wiem, czy ktokolwiek chciałby się w to bawić. Shadow, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Naprawdę jest tak wspaniale. Jestem taka szczęśliwa. Maria! Dobra, to było trochę brutalne, ale w następnej grze mocno poszli w stronę emo i dali Shadowowi broń, bo wiecie, cool. Nie wiedziałem, czy budować tą grę, bo nawet nie ma słowa Sonic w tytule, ale jest ważne dla serii i eksplorujemy w nim przeszłość Shadowa, więc czemu nie? Gra rozpoczyna się w Westopolis. Level ten ma naprawdę fajny klimat, takie ciemne miasto, wszystko rozwalone, trochę jak Bytom, więc postanowiłem to zbudować. Ukradłem ulicę ze City Escape i trochę ją zmodyfikowałem, aby wyglądała na rozwaloną. Jeszcze dobudowałem taką barierkę. Wypadałoby zrobić jakiś budynek. Na tym chodniku zacząłem układać jakąś ścianę w takich stonowanych kolorach, aby utrzymać ten klimat. Dodałem jeszcze okno i drzwi. Umieściłem to tutaj z tyłu i zrobiłem jeszcze taką prowizoryczną podstawę, żeby to lepiej wyglądało. Dalej jest tutaj pusto, a w grze jest całkiem sporo rzeczy, więc dodałem takie drzewo w doniczce, taką lampę, 3 ringi i jeszcze jakiś papier na ziemi. Zrobiłem też kilka figurek, Marię, którą już widzieliście, ale wygląda chyba całkiem okej. No i jeszcze 2 żołnierzy GAM. Jednego z nich położyłem na makiecie, jeszcze dałem Shadowa z bronią oczywiście i Sonika. Myślę, że całość wyszła świetnie, jest to chyba jeden z moich ulubionych moców z tego filmu, ale zostało coś jeszcze. O nie. Dla niewtajemniczonych Sonic the Hedgehog z 2006 czy po prostu Sonic 06 trochę nie wyszedł. Gra była bardzo popsuta i zepsuła reputację Sonika na lata. No ale wszystko na temat tego, jak zła jest ta gra, już zostało powiedziane. Ale są też plusy, na przykład jak prowadzenie Silvera, który pochodzi z Łodzi. Pomimo tego, że są naprawdę fajny ziutek, to Lego dalej nie zrobiło jego figurki. Sonic 06 zaczynamy poziomem Wave Ocean i to właśnie jego postanowiłem zbudować. Nie jest to najciekawszy level z gry, ale mam sporo beżowych plate'ów, których żal nie wykorzystać. Chciałem zrobić jakiś mały fragment plaży ze skałą, dlatego zbudowałem coś takiego. I w tym miejscu zacząłem układać tą skałę, która na górze ma jeszcze trochę zieleni, na przykład jak te paprotki. Wszystko położyłem na eleganckiej podstawie z wodą i nad brzegiem użyłem jaśniejszych tile, aby wydawało się, że jest dość płytko. Na samym początku Wave Ocean jest taka rampa, więc ją zbudowałem. Całkiem fajnie wyszły te płotki. No i na końcu tej rampy znajduje się panel przyspieszający, który również zbudowałem. Aby wypełnić trochę miejsca, dodałem prosty leżak oraz jedną palmę. Wydaje mi się, że ta konstrukcja naprawdę dobrze oddaje klimat tej lokacji. W sumie w Sonicu 06 jest jeszcze jedna rzecz, która jest naprawdę zła. Sonic, miałem sen. Jaki sen, Shadow? Śniło mi się, że całowałeś się z ludzką księżniczką. To nie był sen, Shadow. Co?